Witam Was serdecznie, pozdrawiam na samym wstępie. Kolejnym takim epizodem, który chciałem Wam opowiedzieć, co mi się zdarzył w internacie, to było tak. Przyjeżdżaliśmy z domu. Zdarzało się, że na weekendy, niektórzy to jeździli, co weekend jeździli do domu, 5 dni byli w internacie, na weekend jeździli do domu i wtedy przywoziliśmy sobie z chaty różnego rodzaju towary, mięso, żarcie, co tylko tam mamy nam pakowały, pasztety, puszki, konserwy, no i przychodził czas niedzielny, niedziela godzina 16, przyjeżdżał pierwszy pociąg, tak zwany Jasiu, Szamotuły-Sieraków, Szamotuły Międzychód. No my wysiadaliśmy w Sierakowie i pierwsze co było, wysiadaliśmy na stacji, szliśmy sobie do internatu. W internacie już 5. klasa stała przygotowana do odbioru żarcia, które żarcieśmy sobie z domu przywozili. No i stał sobie gościu, tylko liczył, ty misiu, ty do pokoju tego, ty do pokoju tego. No i tam oczywiście musieliśmy się naszymi zapasami dzielić. Mieliśmy młodsze klasy, 5. klasy zazwyczaj już do domów nie jeździły, tylko żerowały na klasach młodszych. No i kiedyś przemyciłem słoik pasztetu, bo oni nam zabierali to jedzenie, zostawiali na przykład nam tylko jakąś konserwę, a resztę jedzenia nam zabierali. Oni robili sobie biesiady po pijawie, a myśmy głodowali. No i kiedyś udało mi się skitrać słoik z pasztetem, nie? Skitrałem ten słoik z pasztetem na ciężkie czasy. No i takie czasy nastały. Ciężkie czasy nastali. To już był krótko przed wakacjami, czyli nikt już nie jeździł do domu, bo po co? Bo jeszcze te 2 tygodnie się jakoś przepęka, do domu nikt nie jeździł, no to nie było zapasów, zapasy się skończyły, nie było też kasy. No ja tam kasę miałem, bo ja tam sobie chodziłem, zarabiałem sobie, jak pracowałem, jak byłem w internacie, to zawsze na weekend gdzieś jakąś pracę sobie ogarnąłem. A ja pamiętałem, że ja mam gdzieś tam schowany słoik z pasztetem. No i szliśmy na stołówkę i braliśmy chleb. Nakrojony chleb, stały kosze z nakrojonym chlebem. Tak, czy kosz jeden wieczorem stał, już po kolacji, zawsze stał kosz przykryty ładnie i tam można było pokrojony chleb sobie elegancko zabrać do pokoju i tam wieczorem sobie dojeść to z jakąś konserwą, z czymś tam, co było, nie? Później już tego nie było, bo ludzie chleb marnowali, wyrzucali przez okno i to już było zakazane. No albo było wydawane na przykład 3 sznytki się dostawało na wieczór, po kolacji mogłeś zabrać tylko 3 sznytki do pokoju, żeby sobie coś tam jeszcze, jakąś szamkę zrobić. W każdym bądź razie my poszliśmy, zabraliśmy sobie tego chleba, no i teraz cisza, nasłuchujemy, czy ktoś tam się kręci po korytarzu. Nikt się nie kręci po korytarzu, no to dawaj, otwieram tę konserwę, ten słoik z tym, bo to był własnoręcznie robiony pasztet. No i posmarowaliśmy sobie, wiecie, chlebek z jednej strony, nie? Pasztet ciach, psiknięte jakimś perfumem, żeby zabić zapach pasztetu, ciach. No i sobie siedzimy i sobie zajadamy, nie? No i nagle drzwi się z hukiem otwierają, kurde, 5. klasa wpada. A my szybko, tak wiecie, jak mieliśmy te kanapki, to cyk, obróciliśmy kanapki do góry nogami, żeby tą suchą stroną, nie? No i udajemy, że jemy takie suche kanapki. Miśki, macie coś do chleba? My nie, mamy tylko suchy chleb. I tak żeśmy tą 5. klasę w jajo robili. No ale jakoś trzeba było sobie radzić, bo inaczej to byśmy nie przetrwali, no nie? Chleb, powiem wam tak, w internacie nie można było narzekać. Zawsze chleb był. Chleb był i można sobie było go brać ile się chce, ale niektórzy po prostu brali go za dużo. Za dużo było chleba. Wrzucali później przez okno i
cała dyrekcja stwierdziła, że po prostu chleb będzie limitowany i to było bardzo, bardzo dobre. Ale byliśmy bardziej głodni. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Hej!